W CEP Ukraina z Markiem Kozublem w dzisiejszym odcinku. Import i eksport Ukrainy w pierwszych miesiącach 2024 roku. Rezerwy. Ilu obywateli Ukrainy zarejestrowało się poprzez specjalną aplikację w ciągu doby? Czy mobilizacja zwiększy udział Ukrainek na rynku pracy? Czy Ukraina wstrzyma eksport cukru? Ukraińskie problemy z energią elektryczną. Czy kolejna zima będzie ciężka? Co z ukraińskim głodem amunicyjnym? Czy został już zaspokojony? Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i Marek Kozubel, nasz prowadzący. Witamy w CEP Ukraina, jak co wtorek. Duże podziękowania dla osób, które tak chętnie lajkują, subskrybują. Zapraszamy osoby, które nie subskrybują kanału do tego, żeby to zrobiły, do komentowania, do wspierania kanału. Dzień dobry, Marku. Witam, Pawle, pozdrawiam również widzów kanału Kremlinki. Co dla nas dzisiaj przygotowałeś, bo dosyć dużo elementów. Na końcu powiemy sobie na temat głodu muszlowego, jak to wygląda obecnie, bo tutaj różne doniesienia są. Możemy czytać, że jest zaspokojony, nie jest zaspokojony. Tutaj widzowie o to pytali też. Postaramy się odpowiedzieć na inne pytania. Zapraszamy do zadawania tych pytań. Te pytania będziemy starali się na nie odpowiadać na końcu każdego programu, ewentualnie jeżeli nie starczy tutaj miejsca, być może również w weekend. Zaczynamy. To rozumiem, że zaczynamy od tematu pierwszego, czyli import-eksport Ukrainy w okresie od stycznia do kwietnia 2024 roku. Tutaj zaczniemy od tego, że oczywiście import obecnie przeważa nad eksportem i to dość znacząco. Ten stan zresztą utrzymuje się od wielu lat, kiedy bodajże chyba w roku 2005 po raz pierwszy import przeważył nad eksportem, ale jeszcze w nie takim dużym rozmiarze, prawda? To wychodziło maksymalnie parę, kilka miliardów dolarów. Tak to mniej więcej wyglądało. Obecnie eksport Ukrainy w ciągu tych pierwszych 4 miesięcy obecnego roku wyniósł 13,4 miliarda dolarów, ale import wyniósł już 21,9. Czyli saldo ujemne wynosi tutaj około 8,5 miliarda dolarów. I jeżeli porównamy ten stan z analogicznym okresem, tylko że z ubiegłego roku, to tutaj widzimy różnicę o 1,6 miliarda. Także jak widzimy, te saldo ujemne, czyli przewaga importu nad eksportem się tylko zwiększyła. Przy czym tutaj trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy, bo bardzo prawdopodobne jest to, że z jednej strony spadł eksport na przykład energii elektrycznej, co jest związane z rosyjskimi atakami na ukraińską infrastrukturę energetyczną, ale o tym powiemy później, prawda? Z drugiej strony wiemy, że tutaj na rzecz eksportu działało chociażby to, że umożliwiono wywóz zboża Ukrainy drogą morską, prawda? Ale też i z drugiej strony pamiętajmy o kupowaniu sprzętu wojskowego z zagranicy, prawda? No bo tutaj mamy taką właśnie sytuację, że choć ukraiński przemysł jest w stanie produkować nawet 3 razy więcej niż jest w stanie kupić ukraiński MON, a nawet jeszcze do tego ukraiński MSW, to problem polega na tym, że nie wszystko Ukraińcy sami są w stanie wyprodukować. Także mimo wszystko ten import broni jest po prostu niezbędny. I tutaj, tak, Pawle, proszę.
Czy dobrze zrozumiałem, że w tym imporcie, który podajesz, jest również import broni uwzględniony? Tak, jest No import to broni, więc wydawałoby się oczywiste, że tak. rośnie. Tak, dokładnie, to prawda, aczkolwiek właśnie w poprzednim roku wydawało się, że pojawią się pewne tendencje, które doprowadzą do pewnego takiego zbliżenia tego salda. No, chodzi oczywiście o lata 2003-2024, że to saldo będzie chociaż utrzymane na podobnym poziomie, ale to się właśnie nie udało. Ale możemy tutaj zwrócić uwagę na to, czego na przykład import wzrósł, a czego spadł, bo tutaj ciekawostka. W stosunku co do roku 2023, to na razie spadł na przykład import paliw. To jest ciekawostka. Z ponad 4 miliardów do trochę ponad 2 miliardów. On spadł prawie dwukrotnie, a z kolei wzrósł import różnego rodzaju maszyn z jakichś takich niecałych 6 miliardów do około 7,5 miliarda dolarów. Także tutaj są to takie dość ciekawe dane. Dodatkowo też troszeczkę wzrósł, no mniej więcej do ponad miliarda dolarów, import metali i innych towarów stworzonych właśnie z tego surowca. I tutaj jeszcze jest jedna taka ciekawa rzecz. Otóż we wszelkich statystykach towary wojenne, albo bardzo często też część towarów podwójnego przeznaczenia jest podawane jako po prostu inne, w cudzysłowie inne towary. To jest taka ciekawostka. I Ekonomiczna Prawda to jest taka, można powiedzieć, taki portal filia Ukraińskiej Prawdy. Przedstawił nawet taki ciekawy wykres, w którym właśnie te pozostałe towary no, zajmują dość sporą część i tutaj w tym przedziale widzimy 1 miliard 618 milionów dolarów. Tyle obejmuje właśnie wartość tego, co sprowadzono za granicą, a co jest określone enigmatycznie jako po prostu towary inne. I pod tym w zdecydowanej większości mogą się właśnie kryć różnego rodzaju towary militarne albo, tak jak powiedziałem, też podwójnego przeznaczenia, czyli też takie, które można wykorzystywać do celów wojskowych, obronnych. To mam pytanie, bo mnie zaciekawiłeś, jeżeli chodzi o te paliwa, bo ja tutaj czegoś chyba nie rozumiem. Obecnie Ukraina nie ma możliwości rafinacyjnych, to skąd ten spadek? No bo ten import był związany z tym, że rafinerie ukraińskie zostały wyłączone, unieruchomione przez Rosjan, natomiast jeżeli teraz spada, to Ukraińcy jakoś próbują to potajemnie rafinować? Jesteś w stanie wytłumaczyć ten... Powiem szczerze, ciężko mi to stwierdzić. Tutaj możemy bazować co najwyżej na moich domysłach, ale jest możliwe, że być może częściowo udało się odbudować ten przemysł rafineryjny, ale też ja bym brał pod uwagę jeszcze jedną kwestię. Być może też Ukraińcy zdołali w jakiś sposób skrycie, czyli poza uwagą Rosjan, poskładować troszeczkę paliw. Aha, także poza uwagą. To zostało zmagazynowane? Okay. Tak, i zwróćmy uwagę też na jeszcze jedną rzecz. Zdecydowana większość rosyjskich ataków z ostatnich kilku miesięcy była skierowana głównie na ukraińską sieć energetyczną. I tutaj mowa no, nie tylko o samych elektrowniach, prawda, ale też w tą rozbudowaną sieć dystrybucji energii, prawda, więc tutaj Rosjanie się głównie skupili na tym i być może właśnie z braku szerszych możliwości musieli zarzucić po prostu atakowanie ukraińskich rafinerii, a przede wszystkim też składów paliw, które mogą być, pamiętajmy, rozrzucone po całym kraju, mogą być teraz lepiej kamuflowane. Teraz też nawet dochodzi do takich sytuacji, gdzie no, wiele różnych firm w taki czy inny sposób zaangażowanych w budowanie tej odporności Ukrainy na działania Rosji
często ma swoje siedziby zarejestrowane w jednym miejscu, a faktyczną działalność wykonują w drugim. A dlaczego? Jest to związane z tym, że rząd ukraiński z jakiegoś powodu nadal nie doprowadził do utajnienia, pełnego utajnienia siedzib różnych firm, od zbrojeniowych aż po nawet firmy zwykłe, prawda, które mogą stanowić z różnych powodów interesujący cel do ataku dla Rosjan. Także tutaj Ukraińcy po prostu radzą sobie tak, tam gdzie nie domaga państwo, albo inaczej, gdzie nie domagają obecni rządzący, nie domagają intelektualnie, to tam po prostu Ukraińcy nadrabiają to pomysłowością i taką, można powiedzieć, podwójną konspiracją. Wiedzą, że państwo ich nie ukryje przed potencjalnymi atakami przeciwnika, więc się przy okazji troszeczkę też kamuflują przed państwem. No a jest to tym ważniejsze, że od kilku miesięcy właśnie postuluje się odejście od tego, od tej właśnie totalnej przejrzystości, o którą zresztą tak długo walczyły ukraińskie środowiska antykorupcyjne, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy, jakie to może mieć konsekwencje w przypadku rosyjskiego ataku, otwartej inwazji, prawda? Bo pamiętajmy, że to były postulaty tych środowisk jeszcze i przed 2014 rokiem, ale również i po. Oni nie zrezygnowali z tego nawet w obliczu groźby rosyjskich ataków rakietowych. Po prostu do tych środowisk nic nie docierało. Oni to wiecznie tłumaczyli tym, że wszystko musi być jawne, przejrzyste, bo inaczej będzie korupcja. No i oni też twierdzili, że Rosjanie i tak już zresztą wszystko wiedzą. No a to, jak widzimy, nie jest do końca tak. Wiedza Rosjan jest jednak w dużej mierze ograniczona i to też pozwala Ukraińcom na dalsze funkcjonowanie. Także ja bym ten spadek importu paliw wiązał nawet bardziej właśnie z możliwościami składowania i rozproszenia tego składowania. No tak, jeżeli mniej, no w sumie nie słyszymy o atakach na składy paliw ukraińskie, w odróżnieniu od ataków ukraińskich na rosyjskie składy paliw, a w zeszłym roku dużo się paliło, jeżeli chodzi o te składy paliw ukraińskie i pewnie tak. No tutaj cały czas co im się spaliło musieli kupić, w tym momencie jeżeli jest to lepiej chronione, lepiej rozproszone, no to po prostu mniej muszą w tym momencie kupować, no to byłoby logiczne. Dokładnie, dzięki. Ale też jeśli można, to tak się jeszcze pochylmy nad tym, co jeszcze Ukraina ciekawego importowała w ciągu tych 4 ostatnich miesięcy. I tutaj na przykład mamy samochody, prawda? Tydzień temu rozmawialiśmy o samochodach i w ciągu tego no, krótkiego czasu, no bo to tylko 4 miesiące, Ukraińcy sprowadzili różnego rodzaju pojazdów, bo pamiętajmy, mowa nie tylko o jakichś luksusowych samochodach, tutaj mówimy o wszelkiego rodzaju pojazdach na łączną sumę 1 miliard 544 miliony dolarów. Także dość sporo, prawda? I jeszcze tutaj kolejna kwestia. Drony. 378 milionów dolarów. To jest też taka ciekawostka, ale drony byśmy bardziej tutaj uważali za taki element jednak przeznaczony do celów stricte bardziej wojskowych, prawda? Telefony 388 milionów, komputery 216. I teraz też przechodzimy do jeszcze innych ciekawych rzeczy. Tutaj być może one będą bardziej w zasadzie związane z tematem związanym z energią elektryczną, ale tutaj też wymieńmy. Kable 148 milionów, elektronagrzewacze 127 milionów i transformatory 137, a akumulatorów sprowadzono na 125 milionów dolarów. Także to jest też taka ciekawostka. I też jeszcze różnego rodzaju części elektryczne sprowadzono za sumę 119 milionów dolarów. To jest taka właśnie też kolejna ciekawa rzecz, co właśnie sprowadza w dużych ilościach Ukraina. A jeżeli chodzi o te towary sprowadzone, jeżeli mógłbyś powiedzieć o partnerów handlowych,
Bo ja mam dane za 2023, to pamiętam, bo kiedyś robiłem, natomiast może masz dane bieżące. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o partnerów handlowych, bo tu chyba też panują, szczególnie w polskiej blogosferze, pewne mity, tak, że tam się Niemców wymienia, no, oni trochę daleko są jednak. Powiem szczerze, że ja tego jeszcze na razie nie sprawdzałem. Sprawdzałem na razie te ogólne dane, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować sprawdzić to na następny tydzień właśnie, od kogo są sprowadzane te różne towary poszczególne. No, przynajmniej może uda się to zrobić w tych największych kategoriach, prawda? Może poza tym działem inne towary, wiadomo, bo tutaj... Ja mogę podać za 2023 i ciekawie byłoby zobaczyć, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał 2020. Za cały 2023 na liście krajów, z których najwięcej sprowadzono na Ukrainę, znalazły się Chiny. Chiny to jest 10 miliardów dolarów. Na drugim miejscu Polska 6,5 miliarda, potem Niemcy niecałe 5 miliardów. Natomiast jeżeli chodzi o te rynki eksportowe, no to Polska na pierwszym miejscu znowu 4,7 miliarda, Rumunia i potem, co ciekawe, na trzecim Chiny. Więc tutaj wydaje się, że te elementy, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, tak, no bo tutaj raczej do Chin z tego, co eksportuje, no być może jeszcze jakieś surowce, natomiast Polska jest głównym partnerem handlowym i najważniejszym Ukrainy, przynajmniej była w 2023. Możemy zobaczyć, jak to się będzie kształtować w tym roku. Dokładnie, to będzie bardzo fajny taki temat do sprawdzenia, no zwłaszcza w świetle niedawnych blokad, prawda? Tak, na bo tutaj się mogło pozmieniać, prawda? Tak. No zresztą niektórzy przedsiębiorcy, chociażby na Lubelszczyźnie, skarżyli się rolnikom, że przez ich działania oni po prostu tracą i będą musieli zwalniać swoich pracowników, bo po prostu nie są w stanie się utrzymać. A w odpowiedzi rolnicy powiedzieli, że ich to nie obchodzi, a w zamian za to przedsiębiorcy mogą się przyłączyć do ich protestu. Specyficzna to była propozycja. Wystarczy wejść do sklepu, tak, ukraińskiego i zobaczyć, ile jest tych produktów polskich. Tak. Dokładnie. Polska jest często tym krajem ze względu na premię geograficzną najbliższym, najłatwiej, najszybciej do tej pory było, natomiast oczywiście nie wiemy, jak to wygląda w 2024, bo być może tu pewne zmiany zaszły. No ale pamiętajmy też, że kiedyś, przynajmniej do mniej więcej wybuchu wojny, przy czym mowa o roku 2014, tym głównym partnerem Ukrainy, też wykorzystującym premię geograficzną, była Rosja, prawda? Tak. Więc tutaj siłą rzeczy któryś sąsiad musiał zamienić innego sąsiada. No na szczęście padło na nas i my z tego mieliśmy po prostu zyski, prawda? Ale z pewnością będzie bardzo ciekawe zweryfikowanie, jak się teraz układa ten właśnie bilans handlowy z poszczególnymi państwami, bo pamiętajmy, że na Ukrainie też rośnie sceptycyzm w kwestii współpracy jakiejkolwiek z Pekinem, bo Ukraińcy coraz bardziej postrzegają Chiny, a konkretnie Chińską Republikę Ludową, jako kraj jednak bardziej stanowiący zagrożenie niż szansę dla Ukrainy. No tak, ale tutaj jak gdyby premia cenowa gra rolę jak na większości tych kierunków eksportowych chińskich, dlatego się sprowadza tak dużo, no bo te produkty często są tańsze niż odpowiedniki, szczególnie jeżeli chodzi o elektronikę, jakieś podzespoły i tak dalej. Sami zresztą Ukraińcy, jeżeli chodzi czy o drony, czy też jakiś sprzęt, który wykorzystują na cele wojskowe, no posiłkują się tu jednak chińskimi komponentami. Dokładnie. Jeżeli masz może jeszcze jakieś pytania co do towarów, jakie są sprowadzane. Oj, to ja mam dużo. Dużo. Tak, jak wygląda w tym momencie ten szlak morski, tak zwany tymczasowy, który biegnie w dużej mierze, on nie jest ten, który był wcześniej, tylko został wytyczony taki tymczasowy, no bo z danych z początku roku, kiedy ja to obserwowałem, no to widzieliśmy dynamiczny wzrost. Jak to w tym momencie wygląda?
jeżeli chodzi o ten eksport morski? Powiem szczerze, za bardzo się nie orientuję, jak to wygląda obecnie. Także ciężko mi stwierdzić. No na razie nie było jakichś sygnałów dotyczących tego, aby szlak z Odessy został w jakiś sposób tutaj naruszony, żeby statki były atakowane. Bardziej ofiarą ostrzałów rakietowych pada sama Odessa. Przy czym w ubiegłym roku Rosjanie się skupiali bardzo mocno na ostrzale infrastruktury portowej, terminali i wtedy to przynosiło Ukraińcom konkretne straty, a w tym roku częściej się słyszy o ostrzałach, które mają bardziej charakter terrorystyczny, czyli powiedzmy uderzenie rakietą z głowicą kasetową na promenadę, gdzie po prostu ludzie sobie spacerowali. Korzyści militarnych to nie przynosi absolutnie żadnych, prawda? A no tutaj, czy są prowadzone jakieś większe ostrzały rakietowe? Ukraińcy się obawiają, że Rosjanie wrócą do ostrzału infrastruktury portowej, prawda, na Odessę, bo pamiętajmy, że Odessa w tym roku też nie jest wcale takim też częstym celem do ostrzału dla Rosjan, ale no tutaj oni się trochę obawiają i ataków na Kijów i jednocześnie właśnie też na Odessę, przy czym oczywiście z różnych powodów. Jasne. Dobrze, no to może przejdźmy do kolejnego tematu. Ja jeszcze będę miał tam pytania, ale to na samym końcu sobie je zostawię. No, jeżeli chodzi o tą właśnie aplikację, ona się nazywa Rezerwa Plus. I o co w niej chodzi? Co ona ma takiego umożliwić? Co ma ułatwić? Pamiętajmy, że Ukraińcy jeszcze przed inwazją rosyjską planowali jak najbardziej ucyfryzować kontakty obywatela z państwem. Dlatego też stworzono taką aplikację, która się nazywa DIA, czyli czyn. I w ramach tej aplikacji Ukraińcy mogli załatwić całą masę różnych spraw formalnych bez konieczności odwiedzania urzędu. I w niektórych przypadkach to się naprawdę sprawdzało, w niektórych no to ta aplikacja miała jeszcze jakieś problemy, no wiemy, problemy wieku dziecięcego można tak powiedzieć. Zełenskiemu zależało na tym, żeby jak najszybciej to wszystko wprowadzić, tak też się stało, a pieczę nad wszystkim trzymał wicepremier Fedorow. Zresztą jest to obecnie jedna z niewielu osób, które mają bezpośredni dostęp do prezydenta Zełenskiego. Zresztą Fedorow bardzo się teraz też zasłużył w czasie inwazji, bo odpowiada on również za różnego rodzaju innowacje wdrażane w siłach obrony Ukrainy. On też również ma duży wpływ na tworzenie tego klastra związanego z produkcją dronów dla Sił Zbrojnych Ukrainy. No i z tego, co widzimy w Rosji, gdy na przykład mówimy o rafineriach czy rosyjskich składach paliw, to widzimy, że tutaj te działania ministra i zarazem wicepremiera Fedorowa przynoszą pożądane rezultaty. Ale wracając, jego też ministerstwo stworzyło coś takiego jak Rezerwa Plus i ona pozwala obywatelom Ukrainy na zarejestrowanie się w terytorialnym centrum uzupełnień. No, TCK to się nazywa po ukraińsku. To jest taki ichni odpowiednik WKU, czyli Wojskowej Komendy Uzupełnień. I dlaczego to jest takie ważne? Otóż chodzi o to, że Ukraińcy teraz nie muszą, jeżeli posiadają smartfona albo iPhone'a, nie muszą ustawiać się w kolejce do właśnie tego swojego WKU. Mogą po prostu wygodnie z domu zarejestrować się, podać swoje dane i wszystko po prostu wtedy działa, wszyscy są zadowoleni. Obywatel dlatego, że nie musiał nawet wychodzić z domu albo kawiarni, a państwo się cieszy po prostu z tego powodu, że otrzymało dane o swoim obywatelu. O tym, czy on się w ogóle będzie nadawać, czy się nie będzie nadawać, ale wiadomo też, gdzie go będzie można w razie czego znaleźć. Bo bardzo ważne
w tej rejestracji jest to, że po prostu obywatele, którzy się rejestrują, podają swoje aktualne miejsce pobytu bądź zamieszkania, po to, żeby później można było ich znaleźć. I no, wiemy, że w sierpniu ubiegłego roku mobilizacja ukraińska się trochę załamała, przy czym w dużej mierze chodziło głównie z jednej strony o to, że zwolniono niepotrzebnie wszystkich naczelników obwodowych centrów uzupełnień, to zdestabilizowało proces, a później jeszcze można powiedzieć hasła rosyjskiej propagandy, hasła rodzimych defetystów padły na podatny grunt. Jeszcze do tego doszły problemy z pomocą zachodnią, bo pamiętamy, że przeciągała się najpierw ta kwestia pomocy ze strony Unii, potem USA i to wszystko tak się zbiegło z tymi innymi problemami, że doszło właśnie do jeszcze większego załamania tego ukraińskiego systemu uzupełnień. No, z około 20 paru tysięcy liczba osób mobilizowanych, rekrutowanych spadła do około 10 tysięcy na miesiąc. Tak to właśnie wyglądało, czyli był spadek albo nawet i niekiedy ponad dwukrotny. I co daje teraz ta rejestracja? Przede wszystkim najpierw państwo orientuje się, ilu obywateli ma potencjalnie możliwych do zwerbowania. To po pierwsze. Po drugie, to też usprawni sam proces mobilizacji. Po trzecie, być może też Rezerwa Plus ułatwi też zaciągnięcie się do wojska tym, którzy chcą to zrobić, ale z różnych powodów, przede wszystkim niekompetencji, różnego rodzaju chaosu, w tym też papierkowego, terytorialne centra uzupełnień nie mogą tych osób zrekrutować. Bo już się zdarzały takie przypadki, nawet ludzie o tym piszą na Telegramie, że są po prostu takie osoby, które przychodzą, chcą się po prostu, można powiedzieć, samomobilizować, ale po prostu terytorialne centra uzupełnień ich odsyłają z powrotem do domu. I są takie osoby, które próbują takiej sztuki kilkukrotnie i nawet niedawno taki jeden ukraiński komentator polityczny, Nazar Prychodko, opisał problem swojego kolegi Leo Wassmana, który już kilka razy próbował się zaciągnąć do sił zbrojnych Ukrainy. Dotychczas czekał, aż przyjdzie do niego wezwanie. Nie mógł, te wyzwanie nie przychodziło, w dużej mierze prawdopodobnie z powodu chaosu, jaki panuje teraz w tych centrach uzupełnień, albo inaczej, będzie panować do niedawna, i po prostu sam się kilka razy zgłaszał i za każdym razem odsyłano go z kwitkiem i o nim zapominano. I według różnych wersji takich osób może być kilkanaście tysięcy do kilkudziesięciu nawet tysięcy. Osób, które sobie spokojnie czekają, albo niektóre niespokojnie, a które by się przydały siłom obrony Ukrainy po prostu na wczoraj. Także po pierwsze to też może ułatwić życie takim osobom, o ile nie skorzystały z biur pośrednictwa pracy, które współpracują z Ministerstwem Obrony Ukrainy, bo tutaj pamiętajmy, że od ubiegłego roku właśnie sporo ukraińskich jednostek i sam ukraiński MON korzysta z tego typu firm, chociażby z Workiway. I teraz przejdźmy już do rzeczy, do odpowiedzi na pytanie, ile osób zdołało stworzyć swoje zgłoszenie poprzez aplikację Rezerwa Plus w ciągu tej pierwszej doby z 18 na 19 maja. 150 tysięcy. Tyle zgłoszeń w ciągu doby przetworzyła ta aplikacja. A jeszcze dodatkowo władze ukraińskie podały informację, że złożonych zostało jeszcze kilkaset tysięcy innych zgłoszeń, tylko problem się pojawił wtedy, kiedy trzeba było przetworzyć te dane, bo system już nie był w stanie tego zrobić. I dochodziło do takich komunikatów, gdzie na takim beżowym polu pojawił się taki czarny wykrzyknik i był podpis: ojoj,
Coś poszło nie tak, coś się nie udało, na takiej zasadzie. No i potem ten obrazek stał się po prostu memem i na przykład Jewgen Karaś to weteran, który walczy od samego początku na froncie, on wręcz przerobił to na taki swój mem i tak się trochę naśmiewając z osób, które się uchylają od służby wojskowej, bo wierzą w to, że ich natychmiast wyślą na front, zaraz po rejestracji, napisał właśnie coś takiego: oj, coś poszło nie tak, jedziesz do Czasifiaru, czyli do jednego z najbardziej gorących miejsc na ukraińskiej linii frontu, prawda? Także tutaj będziemy musieli pewnie jeszcze poczekać na to, aż ten system przetworzy te dane i dowiemy się, ile osób w ciągu tych pierwszych dób działania aplikacji zarejestrowało się właśnie drogą elektroniczną. Przy czym mam też pytanie. Tak? Dlaczego oni tak chętnie, albo co powoduje, że decydują się? Czy jest przymus tego? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą aplikację? Bo to jest dla mnie niezrozumiałe. Znaczy tutaj przede wszystkim tak, tą aplikację trzeba sobie zainstalować w telefonie. Ona bazuje bodajże jako dodatek do DI, czyli czynu, do tej głównej aplikacji służącej do załatwiania swoich spraw z urzędami ukraińskimi. I tutaj o co chodzi? Działamy troszeczkę na zasadzie kija i marchewki. Nie zarejestrujesz się, dostaniesz karę. Przy czym zarejestrować się można do 16 lipca. Czasu jest dużo. 2 miesiące. I warto tutaj wspomnieć o tym, że jeszcze zanim Rezerwa Plus zaczęła działać, to niektórzy Ukraińcy zaczęli już chodzić do terytorialnych centrów uzupełnień, czego dowodem są chociażby fotografie z kolejek. Tylko wiadomo, no siedzenie w kolejce bywa męczące. Bo obrabianie tego wszystkiego, kiedy masz kontakt z człowiekiem, trwa po prostu dłużej. No nie oszukujmy się, pracownicy tych komend uzupełnień też się męczą, przez co ich praca też się wydłuża. Więc niejednokrotnie bywało tak, że nawet jak się kolejka tworzyła, to ona była bardzo szybko dziesiątkowana przez czas, nudę, prawda? I ludzie po prostu z tej kolejki wracali, szli robić swoje. Nie każdy też ma możliwość zarejestrowania się, bo po prostu chodzi do swojej pracy, prawda? Także tutaj przede wszystkim też działają takie czynniki. Wygoda, lenistwo, one wpływają na to, że Ukraińcy wolą korzystać z aplikacji w internecie poprzez swój telefon. I jeszcze tutaj pamiętajmy, że Ukraińcy zdążyli się do tego przyzwyczaić, bo DIA nie pracuje od wczoraj, prawda? Ona zaczęła funkcjonować jeszcze zanim doszło do inwazji. Także tutaj też bardzo ważną rolę odgrywa ten czynnik, bo szczególnie też młodzi Ukraińcy są bardziej zainteresowani tą sprawą. Kolejna też kwestia. Pamiętajmy, że nowelizacja ustawy o mobilizacji do sił zbrojnych, ona też obniżyła wiek poboru z 27 do 25 lat. A jak wiadomo, młodzież częściej sięga po aplikacje i bardziej niechętnie odnosi się do długotrwałego stania w kolejkach, prawda? Więc tutaj też działanie Rezerwy Plus też działa na korzyść, jeżeli chodzi o kontakt władz z tym młodszym pokoleniem, a szczególnie z tymi młodymi ludźmi, którzy mieliby w wojsku służyć. Ale tutaj trzeba też dodać jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo z Rezerwy Plus postanowili też skorzystać niektórzy już zmobilizowani. I tutaj też postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niektórzy z nich postanowili to zrobić. Otóż większość ukraińskich żołnierzy ma uregulowaną sytuację prawną, to znaczy, że system ich widzi jako żołnierzy. Ale w niektórych przypadkach dochodziło do sytuacji, gdzie na przykład wojskowe centra uzupełnień szukały jakiegoś obywatela, który żołnierzem jest, tak? Dokładnie. A z czego to wynika? Chociażby z tego, że część dokumentów, część papierów uległa zniszczeniu w trakcie inwazji. Nie można wykluczyć też tego, że w wielu przypadkach niektóre dokumenty celowo zniszczono w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji, bojąc się tego, że wpadną one w ręce wroga, prawda?
A to może utrudnić chociażby nie tylko zwykłe funkcjonowanie takiego obywatela na terenie okupowanym, ale też powiedzmy działalność partyzancką, prawda? Więc dochodziło często do sytuacji, kiedy te dokumenty uległy zniszczeniu w wyniku działań wroga przez przypadek albo celowo Ukraińcy postanowili siebie w ten sposób chronić. A w niektórych przypadkach po prostu niektóre osoby wchodzące w odpowiedni wiek nie przychodziły, nie aktualizowały swoich danych, przez co albo system nie wiedział, że kogoś takiego w ogóle można zwerbować, albo też dochodziło do sytuacji, kiedy nie wiedział, gdzie go można znaleźć, prawda? Poza tym też musimy pamiętać, że nie brakowało Ukraińców, którzy się zgłosili na ochotnika do sił obrony Ukrainy, do różnych formacji i one niekiedy nawet do dzisiaj nie uregulowały swojego statusu. I też niekiedy mogą też z tego powodu występować jako osoby nieistniejące dla systemu, albo wręcz jako tak zwani uchylanci. Więc w ich przypadku też mamy do czynienia z rejestracją, ale mowa przede wszystkim o tych, którzy właśnie czują, że czegoś tutaj może brakować w ich sytuacji, jeżeli chodzi o ich status prawny. Więc w dużej mierze też chodzi o takie osoby, to mogą być nawet dziesiątki tysięcy osób. I kolejną też grupę stanowią ci, którzy po prostu chcieli z czystej ciekawości sprawdzić, czy ta aplikacja w ogóle działa. Okay. Przy czym jeżeli chodzi o tych żołnierzy, którzy mają uregulowaną sytuację prawną i wiedzą o tym, to u nich może występowało to rzadziej, taka ciekawość, ale niektórzy się, jakby to powiedzieć, skłonili do tego, żeby spróbować. I niektórym to wychodziło, potem dawali zrzut ekranu ze swoich smartfonów, a inni po prostu postanowili się troszeczkę porozzłośliwiać nad tym, że system padł. No i właśnie potem wysłali te screeny, że w ich przypadku oni należą do tej kategorii tych kilkuset tysięcy, którzy zgłosili się, ale po wysłaniu danych, po zaakceptowaniu wyskoczył im ten wykrzyknik z tą deklaracją, że ojoj, coś nie wyszło. No i potem to się stało po prostu pożywką do tworzenia memów w stylu jedziesz do Czasów-Jaru albo do Wowczańska. Wowczańska. A powiedz mi, kto ma obowiązek, bo rozumiem, że to jest obowiązek prawny, użyć tej aplikacji lub uregulować, bo rozumiem, że jeżeli ktoś nie ma dostępu do aplikacji, może pójść i uregulować, bo nie każdy też wie, kto ma obowiązek jak gdyby tutaj skorzystać z aplikacji lub uregulować ten stosunek swój. Czy to dotyczy mężczyzn, w jakim wieku, czy to dotyczy też również kobiet? Jak to wygląda? Nie, kobiet to nie dotyczy, bodajże tam są chyba tylko jakieś takie wyszczególnione przypadki, ale ustawa dotyczy przede wszystkim mężczyzn. I kogo dotyczy w pierwszej kategorii, to są to mężczyźni właśnie w tym wieku od 25 lat włącznie, aż do bodajże chyba 60 roku. Tak to wygląda. Muszą się porejestrować, przy czym muszą się również rejestrować ci, którzy już powiedzmy przeszli przez komisje lekarskie, które ich uznały za niezdolnych do służby albo o ograniczonej zdolności do służby, ale dlaczego też tak zrobiono? Nie dlatego, że będzie się teraz rekrutowało ślepych i kalekich, tylko bardziej chodzi o to, żeby ponownie sprawdzić, w jakim obszarze oni są niezdolni bądź pozbawieni zdolności do służby wojskowej. Wszystko po to, żeby sprawdzić, czy oni jednak się mogą czasem w czymś nie przydać. Bo pamiętajmy, że wojsko to nie tylko żołnierze siedzący w okopie z karabinem. To jest cała masa różnego rodzaju profesji. No, operatorzy droni to jest takie chyba sztandarowe, że ktoś jest niepełnosprawny, ale operatorem drona może być pewnie. Tak, dokładnie i też często się zdarza, że na przykład osoba, która straciła nogę bądź nogi na froncie, nie wróci do piechoty, nawet gdyby chciała, a są też tacy, którzy gorzko przeżywają to, że zostali inwalidami wojennymi, ale wojsko może im dać możliwość powrotu, właśnie
innym zakresie. Może być to operator drona, ale może też to być, powiedzmy, żołnierz zajmujący się logistyką. I nie zawsze się to wiąże z noszeniem gabarytów. W niektórych przypadkach może być to wysłanie za biurko. Owszem, to może tego typu weteranom nie zawsze pasować, prawda? Ale to jest też jakieś wyjście, prawda? Bo może być ktoś, kto za tym biurkiem jest, nie ma go kto zamienić, a on na przykład mógłby się przydać na froncie i jest gotowy na ten front pojechać. Bo też się takie sytuacje mogą zdarzyć. Także tutaj Ukraińcy przede wszystkim muszą pracować nad pewnego rodzaju uregulowaniem tej sytuacji, jeżeli chodzi o zorientowanie się, kogo mają na stanie, i zmobilizowanych, i niezmobilizowanych, albo tych, którzy powiedzmy z różnych powodów, lekarze ich uznali za niezdolnych do służby i biurokraci nie chcą im umożliwić powrotu do tej służby, bo często też to się, pamiętajmy, rozbija o ten mur biurokracji, która jest bardzo nieelastyczna niestety, i teraz ta nowelizacja ma za zadanie też w jakiś sposób umożliwić powrót chociaż niektórym tym, którzy chcą wrócić, prawda? No, jeżeli powiedzmy stanowiska, które oferuje im ukraiński MON, nie będą mi odpowiadać, no to trudno, no, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Ale mimo wszystko państwo ukraińskie daje tutaj jakieś pewne możliwości. Jeżeli też chodzi o jakieś pewne wyłączenia, rejestrować się muszą prawie wszyscy, prawda? Tutaj za wyłączeniem osób, które się ewidentnie na wojnie nie przydadzą, typu powiedzmy osoby, które są ślepe bądź straciły wzrok, osoby sparaliżowane, no to też wiadomo, ale też na przykład osoby posiadające 3 dzieci nadal są zwolnione ze służby wojskowej. Odroczenie mają na przykład, to jest taka też ciekawa kategoria osób, osoby, które straciły kogoś bliskiego na wojnie, albo które straciły na przykład osobę bliską podczas Majdanu z 2014 roku. Takie osoby mają odroczenie od służby. Także tutaj są mimo wszystko takie trochę dziwne z naszego punktu widzenia, ale jednak albo zwolnienia całkowite, albo odroczenia. Także tutaj widzimy, że Ukraińcy zachowali przynajmniej na razie ten troszeczkę bardziej rozbudowany system ulg dla obywateli. Także tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz. To, że ktoś się zarejestrował, to wcale nie oznacza, że taka osoba będzie mobilizowana, bo może być równie dobrze tak, że na przykład z tych 150 000 osób, którym system powiedział, że tak, udało wam się zarejestrować, wasze dane już są w systemie, to wcale nie ma takiej pewności, że wszystkie zostaną w ogóle zaproszone do armii i czy dla wszystkich znajdzie się w ogóle jakieś konkretne miejsce, bo może być tak, że dla niektórych osób w ogóle nie będzie pomysłu, co mogłyby w armii robić. Także tutaj musimy też brać pod uwagę, że z tych 150 000 może być na przykład powiedzmy 50, 60 albo 70 000 zmobilizowanych w najbliższym czasie. To ja mam pytanie odnośnie mobilizacji pewnej grupy. Mówimy o więźniach. Jak to obecnie wygląda, bo z tego co czytałem, to jest taki pomysł, rozumiem. I jak to miałoby przebiegać? Czy rozpoczęła się ta rekrutacja, mobilizacja wśród więźniów, czy to dopiero w przyszłości będzie? Bo tutaj padają różne też liczby, ile tych więźniów mogłoby zostać pozyskanych na front. Znaczy tutaj tak, jeżeli chodzi o to, czy to wystartowało, tak, wystartowało i w pierwszych dobach zgłosiło wolę 4,5 tysiąca więźniów, bo tutaj pamiętajmy, chodzi nie o osoby oskarżone, a jedynie już skazane, te, które już są w więzieniach. Także 4,5 tysiąca na razie zgłosiło się. Władze ukraińskie liczą na około 20 parę tysięcy. I te 20 parę tysięcy to już są ludzie, no, którzy powiedzmy są dopuszczeni, bo kto nie jest dopuszczony? Nie są dopuszczeni mordercy, gwałciciele, a także nie są dopuszczone osoby oskarżone o korupcję. A tutaj pamiętajmy, że system, czyli władze obecne, chciały też podpiąć właśnie osoby oskarżone
o korupcję, nawet w dużym wymiarze. I tutaj ukraińskie organizacje antykorupcyjne, akurat tutaj trzeba im to oddać, że one słusznie zaczęły bić na alarm, wskazując na to, że jest to jeden ze sposobów na to, żeby po prostu w jakiś sposób uwolnić osoby skazane za korupcję, których po prostu systemowi nie udało się obronić w ostatnich latach. Także tutaj to na razie nie przeszło, choć starano się to zrobić. Tak samo też dilerzy narkotykowi. Oni również nie zostali tym objęci, w dużej mierze przez to, że na froncie pojawiają się problemy ze spożywaniem narkotyków przez niektórych żołnierzy. Z różnych powodów. Wyczerpanie, albo to, że po prostu niektórzy żołnierze przyszli z pewnymi brzydkimi byli przyzwyczajeni do spożywania narkotyków w cywilu i po prostu nie porzucili tych przyzwyczajeń również w wojsku, bo musimy też pamiętać o tym, że pomimo takich patetycznych haseł typu tracimy najlepszych i tym podobne, to nie jest tak. Od samego początku inwazji w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy, poza osobami naprawdę ideowymi, patriotycznymi, mieliśmy do czynienia z całą masą tak zwanych awatarów, czyli ludzi, którzy znaleźli się w armii po to, żeby dostać żołd. A tak to pili, wykonywali swoje zadania w sposób niechlujny, albo właśnie brali narkotyki. Także no po prostu były to osoby, które niezbyt się nadawały do służby wojskowej i one bardzo często również nie dawały rady, kiedy już doszło do inwazji. I takie osoby niejednokrotnie też ginęły. Obok takich bohaterów jak chociażby Dmytro Kociubajło. Także te takie hasła typu Ukraińcy tracą tylko najlepszych, rzucanie diamentami, prawda, i tak dalej, to jest wszystko jedna wielka bzdura. Tak naprawdę na wojnie walczy cały przekrój społeczeństwa. Ale wracając też do tych więźniów, bo to jest właśnie najciekawsze. W ukraińskich siłach zbrojnych już walczą od samego początku osoby, które były skazane, a bywało też, że w różnych przypadkach wychodziły na wolność, ale z racji tego, że statut Sił Zbrojnych Ukrainy nie pozwalał na to, żeby do oddziałów dołączały osoby skazane, no to one bardzo często towarzyszyły oddziałom jako ochotnicy i niektórzy robili to nawet pomimo tego, że w przypadku ich śmierci albo kalectwa im nic nie przysługiwało, żaden socjal, ani ich rodzinom, więc to był naprawdę problem. A teraz ta ustawa, dzięki temu, że pozwoliła na rekrutację niektórych kategorii więźniów, to po pierwsze daje prawo do socjalu rodzinom na wypadek ich śmierci, daje również możliwość socjalu im samym, gdy zostaną trwale okaleczeni lub po prostu ranni, ale z perspektywą powrotu do służby wojskowej. Także jest to moim zdaniem bardzo dobry krok. W dużej mierze przez to też, że bardzo niejednokrotnie dowódcy wojskowi ukraińscy chwalili osoby, które były kiedyś skazane. Dlaczego? Są one już przyzwyczajone do ciężkich warunków bytu, bo pamiętajmy, że ukraińskie więzienia to nie to, co u nas, gdzie nasi więźniowie wyrzucają na przykład chleb ze swoich cel w ramach zażaleń na warunki bytowe. Tak, w ukraińskich więzieniach bywa naprawdę dużo gorzej. Pamiętajmy, że ukraińskie więzienia nieraz były tematem dla różnych organizacji dbających o prawa człowieka, prawda? Tak więc tam sytuacja jest trudna, więc ci ludzie są już przyzwyczajeni do ciężkich warunków bytu. Są też bardziej zdyscyplinowani niż jakiś szeregowy obywatel, który jest powiedzmy przepełniony pretensjonalnością, prawda? Także oni wbrew pozorom mogą być bardzo korzystną grupą. Bardzo ogromne kontrowersje były co do potencjalnej mobilizacji zabójców. Dlaczego stwierdzono ostatecznie, żeby zabójców nie brać do swoich szeregów? Z jednej strony mogliby się przydać, prawda? No, Rosjanie, pamiętajmy, nawet kanibala wysłali na front. Ale wiesz, to teraz się zaczyna to zmieniać, jak jesteśmy przy Rosji, bo do tej pory wszyscy mogli się ubiegać, natomiast teraz teoretycznie tak jest, ale praktycznie jeżeli ktoś jest skazany na dożywocie,
to wyłączyli tą grupę, bo do tej pory też było tak i pytanie, czy na Ukrainie jest podobnie, że pełna amnestia i zatarcie wyroku. Tutaj tak, oferowane są takie rzeczy, ale właśnie wyjęto spod działania ustawy poszczególne kategorie. Właśnie dlatego nie ma w tej kategorii morderców, osób skorumpowanych, bo tutaj właśnie istniało to zagrożenie, że oni zostaną wysłani na jakieś ciepłe posadki, a nie na front. Wojna się skończy i wyrok będzie zatarty, prawda? A to oznacza możliwość powrotu do polityki. Będą robić to, co robili wcześniej w sumie. Dokładnie, dlatego tutaj odmówiono w tym wypadku i dlaczego też to zrobiono wobec morderców. Po prostu istnieje zagrożenie tego, że powtórzą się te historie, które też miały miejsce w Rosji. Był mordercą, poszedł za to siedzieć, nie wybuchła wojna. Doszło do inwazji, poszedł walczyć do Wagnera albo do batalionów Storm Z, wrócił, przeżył, wyrok się zaciera i taki morderca idzie dalej zbujować, czyli ni mniej, ni więcej morduje dalej, prawda? I do takich sytuacji jakoś dochodziło w Rosji. Czy do czegoś takiego mogłoby dojść w Ukrainie? Moim zdaniem tak. I ukraińscy prawodawcy też tak uważają. Też tak uważają. Dlatego tutaj jeszcze też ciekawa rzecz. Deputowany Roman Kostenko w rozmowie z Radiem NW, wspominając o tym, jak zdarzało mu się zetknąć z zabójcami w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy, osobami skazanymi za morderstwo, które w różnych okolicznościach znalazły się na wolności, albo no już kiedyś im się po prostu wyrok skończył. Poszli do wojska, dostali do ręki broń. I on powiedział, że owszem, walczyli, zabijali przeciwnika, nie certolili się, ale z czasem okazywało się, że za ich działaniami stały również inne niefajne historie. Bardzo prawdopodobne jest to, że takie osoby również kierowały broń nie tylko wobec przeciwnika, ale niewykluczone, że mogło im się zdarzyć zabić towarzysza broni albo nawet cywili. Tutaj deputowany Kostenko nie wyjawił, o jakie konkretnie historie chodzi, ale możemy się tylko domyślać, że ofiarami tych historii, on powiedział, że o tym się pewnie dowiemy, bo to po prostu wyjdzie na jaw, prędzej czy później. A po zakończeniu inwazji, po zakończeniu tej fazy wojny, chociażby po podpisaniu rozejmu wyjdzie na pewno na jaw, ale po prostu wyjdą na jaw pewne nieciekawe historie o tym, komu dano broń do ręki i co też ta osoba zrobiła z tą bronią poza zabijaniem Rosjan. Tak, no tutaj amnestia dla tych, właśnie patrząc na te rosyjskie przypadki, szczególnie osób skazanych za te czyny seksualne i morderców jest. No i tragicznie się to właśnie niestety kończy. Tutaj te stowarzyszenia, instytuty, no i lokalne społeczności biją cały czas na alarm, bo te osoby, wracając bardzo często do tych samych, powiedzmy, lokalnych społeczności, popełniają te same czyny. No jeżeli się wypuści takiego pedofila, no to on wraca często i ma zatarty ten wyrok, dopuszcza się też tych aktów, można powiedzieć, po powrocie. I tutaj mamy no rażące wręcz, jeżeli chodzi o Rosję, te statystyki. No nie możemy być naiwni, sądząc, że na Ukrainie byłoby inaczej, tak? No dokładnie. A skoro mówimy o mobilizacji, to może właśnie też temat trzeci, o perspektywie tego, że na rynku pracy będzie więcej ofert dla kobiet i mowa nawet o przemyśle ciężkim. Tutaj przywołam taki temat takiej luksemburskiej firmy. Ona powstała tak na dobrą sprawę z połączenia luksemburskiego Arceloru z holenderskim Mittalem. Teraz to się nazywa ArcelorMittal, siedziba w Luksemburgu. Ta firma jest największym producentem stali na świecie. I mają oni swój duży oddział w Krzywym Rogu. I tam do marca 2022 roku pracowało 18 000 osób, głównie mężczyzn. Kobiety były zatrudnione głównie do pracy biurowej. I też zresztą dużo ich jakoś tam specjalnie nie było. Ale albo raczej od 2022 roku do
wojska zmobilizowano 3,5 tysiąca mężczyzn, którzy pracowali w właśnie tym oddziale ArcelorMittal. Dyrektor generalny tego przedsiębiorstwa, Mauro Lombardo, powiedział, że po nowelizacji ustawy obawia się tego, że kolejna część jego pracowników może zostać zwerbowana. Poza tym też niekiedy dochodziło do sytuacji, kiedy niektórzy mężczyźni rezygnowali z pracy, bo się obawiali, że firma udostępni ich dane wojsku i zostaną zwerbowani. Także siłą rzeczy uznano, że należy się bardziej otworzyć na pracę dla kobiet. Tym bardziej, że tutaj, jak powiedział Jewgen Hreczanyj, który jest kierownikiem działu remontu sprzętu ciężkiego, na 76 ofert pracy w ciągu ostatnich paru lat odpowiadały tylko kobiety. To była taka ciekawostka. Odpowiedziały tylko kobiety. Także siłą rzeczy takie przedsiębiorstwo, jak właśnie wyrabiające stal, będzie zwiększało się, bardziej szerzej otwierało drzwi właśnie na korzyść kobiet. I bardzo prawdopodobne jest to, że śladem ArcelorMittal pójdzie znacznie więcej ukraińskich firm. No bo pamiętajmy, że to nie jest w zasadzie tylko taka ukraińska historia, gdzie siłą rzeczy w przemyśle ciężkim zwiększy się udział kobiet. Tutaj można też podać przykład chociażby krajów europejskich, nawet częściowo Stanów Zjednoczonych podczas I i II wojny światowej, prawda, gdzie pomimo tego, że te państwa miały ludnościową przewagę nad państwami osi, to siłą rzeczy i tak one też musiały otworzyć się na większy udział kobiet w przemyśle ciężkim. Chodzi oczywiście o udział jako robotników. Także no, kwestią czasu było to, kiedy Ukraińcy będą musieli pójść tą drogą. A co do ArcelorMittal, to tutaj chciałbym przywołać taką historię związaną z tym przedsiębiorstwem. Otóż poza tym, że to był największy producent stali w Ukrainie, to ta firma pod koniec rządów Leonida Kuczmy, czyli drugiego prezydenta Ukrainy, została sprywatyzowana. Ta firma przez dwóch oligarchów, którzy założyli takie wspólne konsorcjum. Byli to, tutaj tak moja córka się trochę udziela, byli to Achmetow i Pinczuk. Przy czym taka ciekawostka, Pinczuk to nie kto inny jak zięć Kuczmy, czyli drugiego prezydenta Ukrainy. Także tutaj widzimy, że poszło to wszystko po takiej troszeczkę linii trochę rodzinnej. Te przedsiębiorstwo w Krzywym Rogu sprywatyzowano za $800 milionów, co w tamtym czasie uznano za kwotę po prostu niemiłosiernie zaniżoną. Dlatego po zwycięstwie Wiktora Juszczenki w wyborach zarządził on, że należy sprawdzić tą całą prywatyzację, ocenić ją i jeżeli okaże się, że były jakieś nieprawidłowości, to należy po prostu na nowo znacjonalizować to przedsiębiorstwo i przeprowadzić w pełni uczciwą i przejrzystą ponowną prywatyzację. I tak też zrobiono. W październiku 2005 roku doszło do przejrzystej prywatyzacji, doszło do licytacji tego przedsiębiorstwa i ostatecznie wygrała firma holenderska Mittal. Kupiła ono przedsiębiorstwo stalowe w Krzywym Rogu za 4,8 miliarda. Zauważmy, 4,8 miliarda. O 4 miliardy dolarów więcej niż kwota, za którą sprzedano to wszystko Achmetowowi i Pinczukowi. Także to była bardzo ciekawa historia, dlatego że ona była też nadawana na żywo przez ukraińską telewizję. I wtedy odnotowano to jako bardzo ogromny sukces tych nowych władz Ukrainy, tych władz proeuropejskich. Był to zarazem ogromny, osobisty sukces Wiktora Juszczenki. No,
można podejrzewać, że gdyby nie to zatrucie, które miało miejsce w okresie kampanii wyborczej, to być może nie musiałby on tyle też czasu spędzać na leczeniu swojego mocno nadwyrężonego zdrowia i mógłby się właśnie bardziej skupić na robieniu takich porządków na Ukrainie. Także korzystając z tej informacji o zwiększaniu się udziału robotników na przedsiębiorstwie ArcelorMittal, chciałem właśnie też przywołać historię tego przedsiębiorstwa, skądinąd bardzo ciekawą. Dobrze, to może przejdźmy chyba ostatni czy przedostatni już temat, który Przedostatni, nie licząc pytania o amunicję. Tak. Czyli czy Ukraina wstrzyma eksport cukru? Bo właśnie mówiliśmy o imporcie, eksporcie Ukrainy w pierwszych miesiącach i tutaj trzeba podkreślić... Rosja wstrzymała. Dokładnie. Chodzi o to, że Narodowe Stowarzyszenie Producentów Cukru Ukrainy, Ukrcukor, tak się ono nazywa, zwróciło się do rządu z prośbą o to, aby eksport do Unii Europejskiej wstrzymać. Dlaczego? Ponieważ Ukraińcy już zdążyli wyeksportować tą swoją, że tak to ujmę, kwotę graniczną, górną do Unii Europejskiej. Wynosi ona 262 200 ton. Tyle udało się wyeksportować cukru, a to jest po prostu kwota ustalona na cały rok 2024. Także tutaj widzimy z jednej strony sukces ukraińskiego eksportu, że to wszystko udało się tak szybko to zrobić, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że również samym Ukraińcom musi starczyć cukru. I oni też mają inne kierunki do zagospodarowania, nie tylko Unię Europejską, więc tutaj te Narodowe Stowarzyszenie Producentów Cukru po prostu zabiło na alarm i właśnie tutaj zwróciło uwagę na to, że trzeba tutaj wstrzymać eksport do Unii Europejskiej. Nie wiemy, czy on zostanie jeszcze wznowiony w tym roku. No dobrze, to ostatni w takim razie temat, i przejdziemy już do pytań. Tak, problemy Ukrainy z energią elektryczną i takie pytanie, czy kolejna zima będzie dla Ukrainy ciężka, czy Ukraina ją przetrwa, bo o co chodzi? W ciągu ostatnich kilku miesięcy Rosjanie, korzystając z osłabienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, skupili się właśnie bardzo mocno na atakowaniu infrastruktury energetycznej, a także sieci dystrybucji energii, przede wszystkim nawet to drugie. I chodziło o to, żeby stworzyć takie warunki, kiedy Ukraińcy nie będą w stanie wyremontować wszystkiego i zetkną się po prostu z solidnym deficytem energii elektrycznej zimą, i też nawet jeszcze jesienią, prawda? Bo jesień też, pamiętajmy, jest ciężka, to jest taki okres depresyjny, nie tylko zima. Także tutaj właśnie Rosjanom chodzi o to, przygotowanie po prostu gruntu, ale też Rosjanie nie robili tego wszystkiego na ostatni moment, woleli uderzyć teraz w tym okienku, nawet jeżeli istnieje groźba tego, że Ukraińcy dostaną za pewien czas dostateczną liczbę obrony przeciwlotniczej i będą w stanie chronić niektóre swoje obszary. I w tym czasie też odbudowywać swoje możliwości. Gdyby Rosjanie zwlekali i na przykład chcieli zrobić taki solidny crash test, powiedzmy pod koniec lata albo wczesną jesienią, to niewykluczone, że wtedy by się nadziali na ukraińską obronę, prawda? I doszłoby do powtórki z ubiegłego roku, czyli z roku 2023, gdy to się po prostu nie udało. A pamiętajmy, że nawet w roku 2022, kiedy Ukraińcy jeszcze nie mieli patriotów, to byli w miarę w stanie się też obronić, prawda? Tak więc tutaj Rosjanie stwierdzili, że lepiej wykorzystajmy okienko, zniszczmy co się da, Ukraińcy i tak wszystkiego nie odbudują. No i niestety taka jest też prawda, bo członek Rady Nadzorczej Ukrenergo, Jurij Bojko, wspomniał o tym, że tutaj Ukraina straciła 8 gigawatów energii elektrycznej i to jest połowa tego, co jest potrzebne w momencie największego spożycia energii. Czyli, że Ukraina potrzebuje 16 gigawatów, a straciła 8. I Ukraińcy będą prawdopodobnie w stanie odzyskać mniej więcej parę gigawatów do jesieni. Raczej nie więcej. A jeszcze musimy podkreślić jedną rzecz. Przecież Rosjanie mogą
za jakiś czas znowu przeprowadzić kolejne ataki. Ostatnie miały miejsce 8 maja. Także no tutaj zima może być faktycznie ciężka, ale Ukraińcy się na to przygotowują i przede wszystkim próbują nie tylko remontować, ale też i doprowadzać do takiej pewnej decentralizacji tej swojej sieci energetycznej. Też Ukraińcy od 2022 roku kupują więcej akumulatorów, tych, jakby to powiedzieć, zasilanych benzyną, takich generatorów. I tutaj też nawet taka ciekawostka. Już jesienią 2022 roku, kiedy się zastanawiano, czy Ukraina przetrwa jesień i zimę, już wtedy te kupowanie generatorów nabierało solidnych obrotów, kupowały osoby fizyczne, kupowały społeczności w poszczególnych blokach po to, żeby mieć takie wspólne zasilanie. I tak samo nawet robiły to samorządy, a później troszeczkę zainteresowało się też tym państwo. No i też pamiętajmy, że partnerzy Ukrainy z Zachodu, w tym też Polska, też wzięli udział w dokupywaniu tych generatorów dla Ukrainy. Także no, wtedy ostatecznie okazało się, że one nie okazały się aż tak bardzo potrzebne, ale one nadal są w rękach Ukraińców. Tak więc bardzo jest tak niewykluczone, że to, na co Ukraińcy się szykowali na przełomie 22 i 23 roku, stanie się właśnie na przełomie 24 i 25. I teraz te generatory, które były kupowane, one będą musiały być zastosowane. I jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Już teraz władze Ukrainy zapowiedziały, że już będzie dochodziło do czasowych wyłączeń energii elektrycznej, światła. Jedyne, co nie będzie wyłączane wedle słów premiera Szmigala, to przede wszystkim energia elektryczna zasilająca windy, a także wodociągi. Po to, żeby zadbać o higienę obywateli i ich dostęp do wody. Także no tutaj władze ukraińskie próbują w jakiś sposób tutaj się dostosowywać, reagować na tą sytuację, którą spowodowały rosyjskie naloty. I tutaj te wyłączenia światła, one będą miały miejsce już latem, bo pamiętajmy, że latem spożycie energii też jest duże, bo trzeba nimi też zasilać lodówki, zamrażarki, prawda? To też wszystko będzie Ukraińcom bardzo potrzebne w tym okresie. I też warto wspomnieć, że jakie mogą być też straty finansowe spowodowane tymi atakami. Tutaj możemy to porównać do ubiegłego roku. W ubiegłym roku firma DTEK Achmetowa, energetyczna, musiała zainwestować $120 milionów w odbudowę sieci dystrybucji energii oraz należących do niej przedsiębiorstw. A w tym roku już odnotowano straty rzędu 350 milionów. Także widzimy, że ten rok jest dla Ukrainy, jeżeli chodzi o sieć dystrybucji, dużo bardziej niszczycielski. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do pytań. Pierwsze pytanie, które się pojawia bardzo często, jeżeli chodzi o komentarze, to jest pytanie o amunicję. Czy w tym momencie, jeżeli chodzi o tą stronę ukraińską, ten głód na froncie został zaspokojony i jak to obecnie wygląda, jakie typy amunicji są dostarczane, na co też możemy liczyć, jeżeli chodzi o przyszłe miesiące? No tutaj sytuacja będzie się stopniowo poprawiać. Ja bym był bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o te zapowiedzi prezydenta Zełenskiego, jakoby głód amunicyjny się skończył 2 miesiące temu. To jest bzdura. Nie wiadomo, kto tą bzdurę doniósł Zełenskiemu, że on ją powtórzył, ale sytuacja wcale tak nie wygląda. 2 miesiące temu sytuacja z amunicją Ukraińców była jeszcze opłakana. Sytuacja była wręcz zła.
I dopiero mniej więcej w ciągu miesiąca ostatniego troszeczkę się zaczęło poprawiać, ale głównie ta poprawa ma miejsce od momentu, kiedy Amerykanie zaczęli sami już też dostarczać amunicję. Dlaczego? Bo nie mieli ją przygotowaną, ona czekała, między innymi też w Polsce. I po prostu zaraz po podpisaniu ustawy o pakiecie wsparcia, nie tylko dla Ukrainy, ale też Izraela, Tajwanu, te transporty natychmiast ruszyły, prawdopodobnie jeszcze tej samej nocy. No, wtedy u Amerykanów było bodajże popołudnie, u nas już była noc. Także wtedy te transporty ruszyły, ale tej amunicji nie nagromadziło się jeszcze tyle, aby można było mówić o zakończeniu deficytu. I według różnych ocen potrzeba jeszcze miesiąca do maksymalnie 2 miesięcy, aby można było mówić o tym, że Ukraińcy mają już teraz bardzo dużo amunicji i mogą tutaj spokojnie sobie do Rosjan strzelać. Już teraz jest to odczuwalne, że tej amunicji jest więcej i sami Ukraińcy na to wskazują, że oni teraz już słyszą dużo częściej swój ostrzał, to jest ostrzał swoich kolegów. Jeżeli mowa o brygadach artylerii, to one już parę tygodni temu zaczęły sygnalizować, że ich sytuacja się znacząco poprawiła, że już mają dużo amunicji, jest fajnie, ale pamiętajmy, że artyleria jest również w brygadach liniowych, one mają swoje dywizjony artylerii. I tutaj możemy przede wszystkim mówić o jednym. Zaczyna napływać ta amunicja kalibru natowskiego, kalibru 155 i 105 mm, ale dopiero uruchomienie inicjatywy czeskiej, albo inaczej w szerszej mierze uruchomienie tej inicjatywy, bo ona ma szerzej ruszyć właśnie w czerwcu, ma doprowadzić też do zaspokojenia głodu amunicji tych jednostek, które są wyposażone też w kalibry postsowieckie, czyli w kalibry 122 mm i 152 mm. Także tutaj też, to nie oznacza oczywiście, że w czerwcu wszystko już będzie różowe, też prawdopodobnie tutaj Ukraińcy będą musieli stopniowo tą amunicję gromadzić. Część będą wystrzeliwać, a część będą odkładać na później, prawda? W ten sposób tworząc swoją rezerwę amunicyjną. I dzięki temu stopniowo zamiast deficytu będziemy mieć być może tendencję taką wzrostową, prawda? Gdzie więcej amunicji będzie miesięcznie przybywało niż będzie wystrzeliwanej na froncie. I wtedy faktycznie moim zdaniem sytuacja się poprawi. Ale moim zdaniem trzeba czekać na taką sytuację mniej więcej do lipca, a nawet sierpnia. I tutaj też jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Stopniowo zwiększa się też produkcja amunicji w państwach europejskich. Bardzo prawdopodobne jest to, że stopniowo będzie się też zwiększała produkcja amunicji artyleryjskiej w samej Ukrainie, prawda? Więc tutaj stopniowo będziemy mieć do czynienia z poprawą sytuacji. I tutaj podkreślmy jedną rzecz. Najgorzej było właśnie z amunicją artyleryjską. Z tym było najgorzej, ale też były sygnały, że zaczyna brakować amunicji do strzeleckiej broni kalibru postsowieckiego. Tutaj też dochodzi do problemów, czyli z taką amunicją do kałasznikowów, PKM zwanych Pokemonami, i tutaj też Ukraińcy będą musieli szukać właśnie dostaw od tych państw, które taką broń mają, które produkują amunicję do niej albo mają ogromne jej magazyny. Wiemy na pewno, że tutaj będą mogli na pewno kupować taką amunicję chociażby od Bułgarów. Mhm. A jak wyglądają te dostawy z Wielkiej Brytanii, bo tam też były zapowiedziane dostawy amunicji? Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o Brytyjczyków, oni nie produkują amunicji artyleryjskiej w jakichś wielkich rozmiarach. Jeżeli chodzi o amunicję strzelecką, to tutaj na szczęście dzięki standaryzacji kalibru, to tutaj do broni strzeleckiej sytuacja jest tutaj prostsza, bo ona jest dostarczana i przez Brytyjczyków, ale też i przez masę innych państw, więc z tą amunicją Ukraińcy raczej nie będą mieć większego problemu, ale tutaj co cenniejsze dla Ukraińców to amunicja rakietowa.
rakiety od Brytyjczyków. Tutaj właśnie jest ciekawe, ile Brytyjczycy mogą produkować rakiet manewrujących Storm Shadow dla Ukraińców, bo jeżeli powiedzmy to jest jakaś taka liczba wynosząca kilkadziesiąt rakiet miesięcznie średnio, to tutaj jeżeli Ukraińcy będą dostawać powiedzmy połowę z tego, powiedzmy jakieś 20 czy 30 rakiet miesięcznie, to tutaj sytuacja może być no taka dość dobra dla Ukraińców. Zwłaszcza, że takie same rakiety, tylko że nazwane skalpami, produkują też Francuzi. Także tutaj myślę, że ta sytuacja z tymi dostawami z Wielkiej Brytanii też będzie dość pozytywna, tylko że właśnie w innym wymiarze, bo Brytyjczycy aż tak dużo nie produkują amunicji artyleryjskiej. Tutaj bardziej powiedzmy rozkręca się produkcja Rheinmetallu, czyli firmy niemieckiej. Tak, a jeżeli chodzi, bo ostatnio Rosjanie dosyć, znaczy często, informują o tym, że pojawiły się ponownie toczki, jeżeli chodzi o tą stronę ukraińską. Czy to wynika z tego, że Ukraińcy mieli to, że tak powiem, w swojej rezerwie, czy w jakiś sposób inaczej pozyskali, czy wyprodukowali? Moim zdaniem są tutaj właśnie możliwe dwie opcje. Albo Ukraińcy wyciągnęli ze starych magazynów i odnowili rakiety, co jest możliwe, bo Ukraińcy mieli dość sporo takiej amunicji przestarzałej, ale nieutylizowanej, więc niewykluczone, że po długim okresie takiego remontu udało się przywrócić do funkcjonowania jakąś nieokreśloną liczbę rakiet. Sam też widziałem właśnie to nagranie z wykorzystania toczki U. No już kilka. Tak, już kilka było. Kilka, tak. Wiesz co, około 4-5 mamy doniesień o użyciu. Ale też równie dobrze nie można wykluczyć, że toczki mogły być kupione od kogoś z zagranicy. Tutaj możemy spróbować sprawdzić, kto mógł mieć tego typu amunicję, przy czym musimy też pamiętać o jednej rzeczy. Otóż Ukraińcy mogli tak na dobrą sprawę pozyskać też toczki od państw, które są uważane za sojuszników Rosji, albo kraje sympatyzujące z Rosją, bo zresztą tak też zrobili Czesi, szukając amunicji postsowieckiej dla Ukrainy. Oni też zwrócili uwagę na to, że niektórymi dostawcami są państwa oficjalnie uważane za bliższe Rosji niż Zachodowi, czyli kraje BRICS. A toczki U poza Ukrainą, Rosją, Białorusią miała też na przykład Armenia. To jest ciekawe. Armenia, Kazachstan, Azerbejdżan. I Bułgaria. Tak. Miała mieć też, więc niewykluczone, że gdzieś tam się troszeczkę jeszcze tych toczek zachowało. I jeszcze też, wiesz, na tym Bliskim Wschodzie, tak, gdzieś tam były. A też dostały Rosjanie, że tak powiem. Wyeksportowali to. Też jest to bardzo prawdopodobne i ten Bliski Wschód, to pamiętajmy, też jest na celowniku państw zachodnich, jeżeli chodzi o skupowanie sprzętu dla Ukrainy, właśnie z tamtego kierunku. Nawet Niemcy... też z dziwnego kierunku dojść. Tak, przy czym Niemcy też mieli nawet planować wykupienie od niektórych państw arabskich nawet baterii Patriot i tych starych i nowych wersji. To jest też takie właśnie mówi ciekawe. się cały czas o tych izraelskich, które kończą służbę, co z nimi, tak? No bo tutaj być może tutaj Ukraińcy zabiegają o nie. Natomiast my przejdziemy do następnego pytania, jak to wygląda, bo od strony rosyjskiej to wiemy, że Rosja toczy specjalną operację, a od strony takiej prawnej Ukraina toczy wojnę. Jak to jest? Ukraina przyjęła, tak, pod względem prawnym przyjęła, że została zaatakowana, czyli że toczy wojnę. Sama wojny nie wypowiedziała Rosji, ale też i nie musi tego robić, bo po prostu została zaatakowana przez inne państwo, czyli mamy
po prostu sytuację podobną jak w przypadku Polski z agresją z 1 września, prawda? Podobny kazus, gdzie nagle jeden kraj napada na drugi, nie wypowiadając wojny oficjalnie. Tutaj zresztą takie wypowiedzenie wojny coś by zmieniło? Bo tutaj w zasadzie pyta się jeden z naszych... W zasadzie nie. W zasadzie niewiele by, albo nawet nic by nie zmieniło z punktu widzenia Ukrainy i nawet z punktu widzenia Zachodu. Bo Zachód też uznał, że Ukraina została zaatakowana. Także tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją niż miała miejsce w roku 2014. Bo wtedy Rosjanie też przeprowadzali taką swoją operację z fałszywą flagą, prawda? I wtedy wypowiedzenie wojny miałoby pewne znaczenie, ale wtedy Zachód mógłby się, że tak to ujmę, wypiąć na Ukrainę, twierdząc, że Ukraińcy sami sprowokowali, no bo na tym Donbasie to nie wiadomo, co się stało i kto to był, prawda? Równie dobrze mogli być to romantyczni buntownicy. I na przykład Niemcy wtedy, czy administracja Obamy, no to mniej więcej grała troszeczkę w takim kierunku. Udawania, że to jakiś tam nie bunt, Rosjanie, tak. Bunt, ale nie Rosjanie, właśnie. Także odwracano uwagę, wzrok od wszelkich faktów, jakie by nie pokazywano. Nawet wtedy zignorowano całkowicie liczne dowody, jakie Ukraińcy zdobyli, w tym też paszporty po zabitych rosyjskich żołnierzach, jakie uzyskano wtedy na przykład w sierpniu 2014 roku. Także wtedy wypowiedzenie wojny, choć było na swój sposób zasadne, to Ukraińcy tego nie zrobili z uwagi na niekorzystną sytuację międzynarodową. Przez to, że faktycznie Ukraina znalazła się w takiej pewnego rodzaju trochę izolacji, mającej na celu zmuszenie jej do podpisania korzystnych dla Rosji porozumień. Bo to o to mniej więcej wtedy chodziło. I w przypadku 24 lutego 2022 roku pamiętajmy, że Zachód to w zasadzie się może nie tyle zgadzał na coś takiego, żeby Rosja Ukrainę wchłonęła, ale się zaczął troszeczkę godzić na to. No tak wewnętrznie, że no trudno, Ukraińcy się poddadzą i będzie koniec. No skuteczna obrona Ukrainy ich bardzo mocno zaskoczyła i zmusiła do reorientacji, jeżeli chodzi o politykę względem Rosji i Ukrainy, ale po prostu w tym wypadku nie dało się już udawać, że to jakaś operacja specjalna. Okay. No w dużej mierze właśnie przez to, co zaczęło się dziać. Skuteczny opór Ukrainy, niepodważalne fakty w postaci masy rosyjskich trupów, wraków. Tego już się po prostu nie udało zignorować, choć pamiętajmy, że nadal wiele mediów i w Polsce, i na Zachodzie nadal używało sformułowań typu ukraiński kryzys, prawda? Wojna na Ukrainie, ale nie wojna rosyjsko-ukraińska. To był jakby taki jeszcze powiedzieć termin, do którego ciężko się było Zachodowi troszeczkę przyzwyczaić. Także no, w chwili obecnej wypowiedzenie wojny niewiele by zmieniło, bo Ukraina i tak uważa siebie za kraj w stanie wojny, aczkolwiek nie zrobiono jeszcze wszystkiego, aby Ukraina była, jakby to powiedzieć, w pełni zmobilizowana wojennie. To znaczy, że na przykład przemysł jeszcze nie został, jakby to powiedzieć, przesunięty na te tory całkowicie wojenne, prawda? I tutaj jeszcze tak powiedzmy, nie mamy takiej wszechwładzy osób mundurowych, jaka w niektórych przypadkach byłaby konieczna w przypadku ukraińskim, bo pamiętajmy, że tam warunki życia są nadal bardzo mocno liberalne i prawo nie jest surowe nawet odnośnie osób, które otwarcie lżą albo nawet wręcz atakują osoby mundurowe. Na przykład niedawno w Odessie doszło do jakiejś sytuacji takiej chorej, w której najpierw grupa podpitych młodych ludzi napadła na taksówkarza. Potem te osoby próbowały uciec z komisariatu policji. Udało się to jednej z takich osób. Próbowała się ona następnie włamać do autobusu, który już odjeżdżał.
próbowała wybić szybę, następnie rzuciła się na wojskowego, wojskowy nie dał już sobą pomiatać i po prostu solidnie jej przyłożył. Ale poprzez TikToka i Instagram puszczono wersję, że rzekomo to wojskowy ją napadł, a nie ona jego. A tymczasem, gdyby prześledzić pełny przebieg tamtej nocy i wydarzeń z udziałem tych młodych ludzi, w tym też tej kobiety, no to wychodzi na to, że wcale nie mamy do czynienia z ofiarą, ale po prostu osobą, która być może nawet nie tyle tej nocy piła, ale być może się również naćpała. Także to jest taki ciekawy przypadek, że dowodzący tego, że wcale nie mamy do czynienia jeszcze z jakąś wszechwładzą wojskowych i tym bardziej też wcale wojskowi nawet nie czują, aby oni byli jakoś prawnie chronieni, bo nierzadko się stykają z agresją niektórych osób ze społeczeństwa. Nie jest to może zjawisko masowe, ale do takich sytuacji różnych niefajnych dochodzi. Podejrzewam, że w Rosji takie osoby spacyfikowano by błyskawicznie i do tego nierzadko niezwykle krwawo, prawda? Tymczasem... Nieprawda, dochodzi... Nie? Tak, właśnie jest odwrotnie. Dochodzi bardzo dużo do napięć pomiędzy tak zwanymi weteranami lub osobami, które przebywają na przepustce, ponieważ nadużywana jest duma narodowa, czyli alkohol w różnej postaci i dochodzi często, no ktoś jest tam weteranem, przyjeżdża do tej miejscowości i do zatargów, jeżeli chodzi o czy miejscowych, powiedzmy bandytów, czy też no, innych tutaj. Pawle, ale czy możemy tutaj mówić o tym, że na przykład oni generują te problemy, czyli Tak. że oni są tym głównym czynnikiem zapalnym? No bo tutaj to jeszcze można zrozumieć postawę cywili, prawda? Bo jeżeli to wojskowy, weteran czy na przepustce sprawia problemy, stanowi zagrożenie, to ja się nawet cywilom nie dziwię. Ale co innego, kiedy to cywil przyjmuje postawę zaczepną, agresywną, na przykład wobec wojskowego. Ale wiesz, to w dwie strony działa, bo cywile bardzo często są nastawieni negatywnie. Pamiętajmy, że w Rosji masz taki element, że ci zmobilizowani i ochotnicy nie mają, znaczy oni uważają, że są bohaterami i chcą mieć pewien prestiż. Rośnie. Tak, a często są bandyci na przykład, no i wcześniej byli bandytami i są tak traktowani często przez innych, natomiast ten prestiż, jeżeli chodzi o wojsko, też dosyć mocno spadł, szczególnie jeżeli to są właśnie jacyś osoby ci właśnie zmobilizowani czy ochotnicy, którzy wracają. Czegoś takiego nie było, natomiast też Rosjanie nie lubią, ponieważ oni czują się, jak to w Rosji, że są uprzywilejowani, wiesz, tacy są roszczeniowi. Tak, Rosjanie mają to, że są takie grupy, które są bardziej roszczeniowe, no i ci bohaterowie wojenni zaczynają być roszczeniowi, żądają swoich praw, no dochodzi, no i po prostu są nielubiani, tak, no w skrócie przez innych, tak. No właśnie, a z kolei teraz na ukraińskim podwórku to doszło do takiej sytuacji, gdzie niemała część wojskowych spotykanych na ulicach, może nie wszyscy, ale no właśnie mimo wszystko takie historie się pojawiają. Pewna część wojskowych spotyka się z pewnego rodzaju dyskryminacją, niechęcią, taką otwartą, wręcz agresywną, zaczynając się od jakiegoś porykiwania z balkonu takiej typowej Ludmiły Wasyliwny. Tutaj mi nie chodzi o jakąś konkretną osobę, tylko takiego, można powiedzieć, kolektywnego obywatela płci żeńskiej, który wiecznie marudzi na wszystko wokół, ogląda tureckie seriale miłosne, romantyczne i nie potrafi jakoś pogodzić się z rzeczywistością, prawda? I takie osoby na przykład umilają sobie na przykład dzień siedząc na bezrobociu i z tego balkonu na przykład wydzierając się na każdą osobę w mundurze, bo na przykład wydaje im się, że mogą to być żołnierze z ukraińskiego WKU, prawda?
a taka osoba się chce też jakoś dowartościować w ten sposób przed społeczeństwem. Dalej, doszło też nawet niedawno, bodajże w Odessie, no znowu to miasto wraca w naszej dyskusji, doszło do innego też przypadku agresywnego, ale już nie słownie, tylko do napaści na medyka wojskowego, który stał na poboczu, miał trochę uchyloną szybę i jakichś dwóch młodych mężczyzn wybiło mu te okno, rozbiło okulary, jeszcze go tam nawyzywali i potem uciekli. No, równie dobrze te niektóre działania mogą być organizowane przez na przykład jakieś niedobitki partii Sharia, bo była taka mocno prorosyjska partia, ona też rekrutowała do swoich szeregów sporo przedstawicieli mniejszości rosyjskiej, ona też nie bez powodu miała najliczniejsze kadry na południu i na wschodzie Ukrainy. Sam Szari już dawno zbiegł z Ukrainy, tam poza napaścią w McDonaldzie, to on też był oskarżany o tam nieobyczajne działania względem osób niepełnoletnich, także nawiał do Hiszpanii. No i w każdym razie on prowadził od samego tam początku nadawania stamtąd taką politykę skrajnie antyukraińską, nawet szowinistyczną. Także niewykluczone, że jeżeli do takich napaści, dziwnych działań dochodzi na południu czy na wschodzie, to mogą za tym stać właśnie działacze tej partii, bo oni byli od samego początku bardzo agresywni, też dawali cele Rosjanom do bombardowania, przy czym oni nawet się nie szczepali przed tym, aby zlecać bombardowania miejsc, gdzie byli uchodźcy. To też pokazuje skalę degeneracji tych ludzi. Ale w każdym razie dochodzi też na Ukrainie do różnego rodzaju napaści i weterani zaczynają postulować, aby zaostrzyć prawo względem osób, które lżą osoby umundurowane albo które jeszcze na dodatek próbują napadać na mundurowych. Także no tutaj chodzi o przykręcenie śruby, ograniczenie tej liberalizacji względem społeczeństwa. Przy czym tutaj pytanie, czy to zostanie zrobione, bo wiadomo, że partia Sługa Ludu, czyli partia proprezydencka, ona też starała się korzystać z tej właśnie części elektoratu roszczeniowego, niezwykle infantylnego, wręcz nawet można powiedzieć tępego i nierzadko odnoszącego się niechętnie do mundurowych. W tej grupie też nie brakowało właśnie ludzi głosujących na partię Sługa Ludu i w wyborach parlamentarnych, i w wyborach samorządowych. Oni sobie doskonale z tego zdają sprawę. Dlatego też tak ciągnięto z przyjęciem ustawy o mobilizacji, nowelizacji ustawy o mobilizacji. Także to jest też jeden z tych ciekawych takich problemów. No dobrze, to myślę, że wyczerpaliśmy tematy i pytania widzów. Zapraszamy do zadawania pod materiałem pytań. Będziemy na najciekawsze starali się odpowiadać. Ja ze swej strony dziękuję Marku, dziękuję widzowie. Zapraszam tutaj do i pytań, i komentowania, i lajkowania, i subskrypcji, jeżeli tego nie robicie. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć kanał, również zapraszamy. Ja ze swej strony dziękuję. Ja również Marku. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Pawle za zaproszenie i za współpracę. Dobrze. Trzymajcie się. Miłej nocy. Cześć. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie całego materiału. Zapraszamy do subskrybowania kanału oraz polecania tych materiałów znajomym.